Plan jest prosty. Zdjął mi tylko cumę z polera, wrzucił na mój pokład i mówi, że on teraz będzie tutaj stał. Oj ty, a jak ty byś tak mówił, że w tle mówisz i idzie obraz, opowiadasz... To jest po prostu luksus, na jaki zasługujemy. Żagiel to żagiel, mam pierwszeństwo, nie mam bata. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu, ale się nie udało, ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę, 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Taka sytuacja, pan właśnie odpływa. Zaraz wam opowiem. Chcieliśmy sobie stanąć na obiad, ale no, potrzebujemy przytulić się do jakiejkolwiek dzikiej kei po to, żeby na silniczku, na elektryce własnej przygotować obiad. Więc znaleźliśmy wolno stojącą barkę. Ładnie podeszliśmy, moja ekipa jest już naprawdę sprawna. Podeszliśmy sobie z dziobu, wyrzuciliśmy cumę, ale nie zrozumieliśmy się z załogantem i on niepotrzebnie w trakcie podejścia pociągnął za tą cumę. No trzeba było zaimprowizować, pociągnął i co się stało? Przerwał całe podejście. Przerwał manewr, odsunęło nam rufę, nie mogłem już dokończyć manewru, ale zastosowaliśmy tą cumę jak szpring, docisnęliśmy się trochę na obrotach, złapaliśmy cumkę, super, jesteśmy zacumowani. No i zaczęliśmy robić obiad. To była chwila, jak słyszymy, że ktoś krzyczy. Wychodzę, a przypłynął właśnie ten pan, który właśnie odpłynął. Zdziobuł sobie, on się w ogóle nie zatrzymywał, pchał się do tej barki jak do siebie. Zdjął mi tylko cumę z polera, wrzucił na mój pokład i mówi, że on teraz będzie tutaj stał. No zrozumiała sprawa, on jest w pracy, ale mówię mu, że my tylko na obiad. A on mówi, a na obiad, to stańcie sobie tutaj obok. No i dalej się pcha. Po prostu rozpycha się pomiędzy barkę a nas taką stalowym kutrem. Wpycha się po prostu i nic sobie nie robi z tego, że nasz lakier jest bardzo łatwo zarysować. Facet po prostu przyjechał tu na 5 minut, podjechał pod dźwig, załadował owca dla ryb i odpłynął i tyle. On nie ma czasu na głupoty. Pięknie wyglądało. Ja do niego wychodzę, chciałem pogadać, zagadać coś. No nie, on wziął bosak, zwalił cumę. Dobra, skończyliśmy z wami. No, a teraz czas na obiad. Oj ty, a jak ty byś tak mówił, że w tle mówisz i idzie obraz, opowiadasz co się dzieje i idzie obraz, żeby ciebie nie było widać, rozumiesz? No to ja... Żebyś podkładał głos pod dany obraz. Tak będzie. No to jak mnie nie będzie widać, to ten film straci na sensie. Nie, on straci zupełnie na sensie. No jak to? Followersi odejdą. No followersi patrzą tylko po to, że moją pyzatą twarz oglądać, nieważne co mówię. Ten piękny biały uśmiech. Przesuń się, kochanie. Widać na tym, na proteże. Oj ty, jakbyś mi dał Jak tak tu by zeszło nam do 13 albo poniżej 13, to znaczy, że musimy przestać używać kuchenki. Tu jest kuchenka, tu mieszamy. To jest indukcja, bo to jest poważna, luksusowa jednostka. A to jest nasze jedzenie. Na razie nie wygląda najlepiej. Tak wyglądał nasz obiad. Totalny młyn, każdy robi coś innego. Na podłodze chodzi jetball, żebyśmy mieli gorącą wodę, na której później gotujemy ryż. Zapraszamy na obiad. Dodatkowo, żebyśmy mieli w ogóle ten prąd i mieli wystarczające napięcie, to cały czas musi chodzić silnik na sprzęgle, żeby wystarczająco wysokie obroty miał. No jest zabawa. Tutaj każda sytuacja na morzu można obrócić w przygodę. Teraz mamy przygodę pod tytułem robimy obiad. W myśl wielkiej improwizacji załogan stwierdził, że to napięcie jest dla niego niewystarczające. Ale ja wiem, jak zwiększyć jego napięcie. Wystarczy kazać mu podejść do kei pod wiatr, albo już lepiej odejść. Wtedy mu się napięcie wyraźnie zwiększa.
Ale to później się zemszczę. Moja indukcja mu nie wystarcza i on musi to zrobić nad palnikiem, który nie jest do tego przystosowany, bo nie możemy postawić na tym patelni, bo to jest jetball, który grzeje tylko i wyłącznie konkretny jeden przystosowany do niego pojemnik. Jak improwizować, to od początku do końca. Szyjemy dalej. Płyniemy od 3 tygodni i dopiero od 3 dni nie musieliśmy sobie robić obiadu. To jest po prostu luksus, na jaki zasługujemy. Ci bohaterscy ludzie same z siebie robią mi obiad. Kawę to nie, śniadanka robią. Co najgorsze, no ale to też jest taki dopiero etap. Oni przyjechali na krótko, no bo naczynia ja jednak myję, ale mi jest tak cieplutko na serduszku. I chciałem powiedzieć z tego miejsca, że oczywiście to nie jest jakiś taki wymóg, jeżeli chcecie się zgłosić na rejs do nas, ale takich ludzi nam potrzeba. Takich ludzi nam potrzeba, ale to nie jest wymóg. Wychodzimy z Kristiansandu, mam ludzi, mam się kim wysługiwać. Oni są ze mną na intensywnym szkoleniu od 3 dni, 4, od tygodnia, coś takiego, między 1 a 9. Idziemy w morze, poszukać fali, wyzwania, atrakcji, żeglarskiej przygody. Oto oni, moja dzielna załoga. On, samotny żeglarz. I ona, jego samotna żeglarka. Oni mają jakoś na imię, ale są dopiero tydzień i ja ciągle nie pamiętam. Czasami mówię swoim żeglarzom, dzisiaj to wy prowadzicie ten rejs, to wy jesteście kręgosłupem dzisiejszego dnia. A w myślach, jej, oni niech roją do wieczora, a ja mam luz. I oby jak najmniej pytali. Oby jak najmniej mieli wątpliwości. Czasami wcale nie musi być jakaś bardzo silna fala, żeby załoga się świetnie bawiła. Z drugiej strony nie musi być specjalnie silna fala, tak jak dzisiaj, żeby załoga chorowała. Mamy to wszystko w jednym kabinie, w jednym kokpicie naraz. Mamy osoby, które po prostu nic sobie nie robią z tego, że buja. Są tacy, którzy się dobrze bawią i są tacy, którzy są wściekli, że jest im niedobrze. Pozdrawiam. Pozdrawia. Jest jej niedobrze od 5 dni. Ale walczy, nie poddaje się. Walczy, nie poddaje się, nie narzeka, Ale widać zadowolenie. ale widać to niezadowolenie. No wciśnij, że... No teraz to bez sensu. Nie zapisuj. No i wyłączyłaś. Wiele z moich rejsów polega, a w zasadzie przebiega na szkoleniu innych osób. Bardzo często do nas przyjeżdżają ludzie i chcą się uczyć, a ja lubię uczyć. I mamy fajną sytuację, fajnego żeglarza, który ma wiedzę już prawie profesjonalisty po tych 3 dniach nauki. I teraz obmyślimy, jak stąd odejść, uwzględniając wszystkie warunki. To ja Ci powiem tak. Wskazówkę tylko. Tak. Co chcesz osiągnąć? Co chcesz osiągnąć? Co jest Twoim zamiarem? Od tego zacznij, a później, na chwilę obecną, wiemy, że łódka ma 2 strony. To jest już dużo. Daj do przodu. Załóżmy w lewo. No szyję. To nie dało być. Plan jest prosty. Trzeba to zrobić raz, dobrze, porządnie, szybko i bez błędu. Mózg operacji. Wykonawca operacji. Jak ja się tu dobrze bawię, oni wszyscy są, to się nie uda. A tylko ja się cieszę i mówię, uda Wam się, a jak się nie uda, to powtórzymy. Zrobimy coś innego, coś inaczej. Trzeba próbować. Zawsze trzeba coś robić. Najwyżej lepiej robić coś źle i poprawić, niż nie robić nic. I jakoś poszło. Dzisiaj jest ostatni dzień, jak mamy naszą załogę na pokładzie. Wykorzystujemy ten czas, by w spokoju trochę na silniku, trochę na żaglach przemierzać
labirynty skalne południowego wybrzeża Norwegii. Coś pięknego, tu trzeba przyjechać, to doświadczyć. To będzie coś, za czym będę tęsknił. Takie szkiery, ale wyjątkowe. To trzeba po prostu doświadczyć. Płynę tu sobie spokojnie, na wstecznym foku, bo nie widzę sensu go przerzucać, bo zaraz będę przerzucał po to, żeby przerzucić. I nagle patrzę, Ameryka. Jak to się nazywa? Wodolot? Pierdolot? No, samolot na wodzie. I jacht, zaparkowany na cumce. No ludzie, jak on na tych skałach wylądował? Na bojce stoi po prostu samolot obok jachtu. Dopływamy już do Lillesand. W Norwegii będzie to nasz ostatni port. Stąd ruszamy prosto do Danii. Te wąskie, ciasne tunele, to tak po jeziorze, duży ruch, bliskość skał, wąskie przejścia i cały czas na żaglu. Było kilka miejsc, było kilka momentów, gdzie żagiel to żagiel, mam pierwszeństwo, nie mam bata, ja idę, a ty poczekaj. Co ciekawe, nie chciał czekać. Piękny przejazd. Dla mnie to jest też takie odkrycie, bo ja południowej Norwegii specjalnie dobrze nie znałem i odkryłem kolejne miejsce, które takie jest, no po prostu trzeba odwiedzić. Nic nie widzę nawet czy jestem w kadrze, gadam pod słońce, no cudowne nagranie, ale dzień niesamowity był. A teraz ostatnie chwile. Lillesand, szukamy miejsca. Jesteśmy na miejscu, jest zmęczenie, jest wyczerpanie, jest wieczór. Możecie nie wierzyć, ale piękna pogoda i ładne żeglarskie dni też są męczące. Ja mam już dosyć. Teraz chcę odpocząć